Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację gestu w systemie iPadOS, czyli na iPadzie. Gestu, którym wywołujemy dock w dowolnej aplikacji, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na dole ekranu na iPadzie, owszem także na iPhone'ie, ale dzisiaj mówimy o iPadzie, znajduje się dock na ekranie głównym. Ale gdy jesteśmy w oknie przeglądarki, tak jak w tym momencie mam otwartą moją stronę internetową w przeglądarce Safari, to gdy dotykam ekranu dołu, Słoneczny dzień. to Słoneczny dzień. oczywiście mogę coś tam sobie Strona przewinąć, zrzutek /. ale u Zrzut dołu ekranu zostawię. nie mam docka. Tu go po prostu nie ma. I teraz możemy ten dock przywołać nie tylko w Safari, ale w każdej innej aplikacji otwartej w systemie iPadOS. Jak to robimy? Po prostu przeciągamy palcem od dołu ekranu do góry w taki sposób, jak byśmy chcieli wykonać gest przejścia na ekran główny. Ja teraz przejdę na ekran główny, uwaga, będą dwa stuknięcia, raz, dwa, gdy przeciągam palcem od dołu ekranu. Główny. Mam informację, że wyskoczyłem na ekran. TVP Sport. Moja szuflada. Dobra, otwieram z powrotem przeglądarkę. Poznaj moją lepszą stronę. Dalej, Słoneczny dzień. u dołu Słoneczny ekranu dzień. nie ma docka, więc teraz jak wygląda gest? Przeciągam tak samo jak wcześniej od dołu do góry. Są dwa stuknięcia, ale po tym drugim stuknięciu nie odrywam palca, tylko przesuwam go w dół. Usłyszycie wtedy też taki charakterystyczny odgłos i pojawi się dock. Zobaczcie, jak to działa. Dock. YouTube. I mam Y-Test. Voice Dream. Netflix. Eleven Reader. aplikacje, które znajdują się na docku. Zwróćcie uwagę, dotykam ekranu. Słoneczny dzień. Mam okno Na ławce. przeglądarki, a gdy zjeżdżam palcem w dół, Dock. Netflix. Eleven Reader. mam dock. Czyli jeśli potrzebuję pracować z jakąś aplikacją, coś tam robić sobie, a jednocześnie mieć pod ręką aplikacje, z których chciałbym skorzystać, to mogę w ten sposób, umieszczając je sobie w docku, wywoływać dock, cały czas mieć go dostępnym dla VoiceOvera. Jak chowamy dock? Dokładnie tak samo, czyli palcem od dołu jedziemy do góry ekranu, jedno, drugie pyknięcie i później wracamy palcem w dół. Uwaga. Słoneczny dzień. Na ławce. W białej koszuli niebieskiej. Nie usłyszeliśmy, że dock się zamknął, tylko były te dwa charakterystyczne odgłosy, pyk, pyk i ziut. Słoneczny dzień. I jak dotykam Słoneczny ekranu dzień. u dołu, Na to już ławce. docka nie ma. Zatrzymuję czytanie VoiceOvera, jeszcze raz palcem od dołu. Dock. YouTube. Dock wywołany. Zaznaczone. Adres. Słoneczny dzień. Dock schowany. Dlaczego o tym w ogóle dzisiaj mówię? Mówię o tym dlatego, że odezwał się do mnie jeden z czytelników mojej szuflady i z pytaniem, co on robi źle, bo taki błąd ma, że mu dock się pojawił i on nie wie, jak go zamknąć. Już wie. Wy też już wiecie, jest to bardzo fajna funkcja, żaden błąd, tak więc zachęcam właścicieli iPadów, a jednocześnie użytkowników czytnika ekranu VoiceOver do korzystania z tej funkcji. Jest ona niezwykle przydatna. Ze swojej strony gorąco polecam. Polecam także zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy raz na 2 tygodnie będziecie otrzymywać informacje o nowościach z mojej szuflady. A póki co kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.